Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer Nuzlocke, który to różni się od zwykłego Pokémon Red tym, że ma zmienionych kilka rzeczy i wprowadzony dodatkowy tryb rozgrywki, którym jest Nuzlocke. Czym jest Nuzlocke, postaram się wam teraz w kilku słowach omówić. Tutaj pojawią się zasady tego, czym jest Pokémon Nuzlocke i zasady Pokémon Nuzlocke, a ja te wszystkie zasady postaram się wam omówić. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli mój Pokémon zostanie pokonany w jakikolwiek sposób, jest uznawany za martwego i musi zostać schowany do specjalnego boksa. Druga zasada jest taka, że mogę złapać tylko pierwszego Pokémona, jakiego napotkam na danym obszarze. Wyjątkiem są Pokémony specjalne, które dostaję w prezencie albo legendy, które napotykam na danym obszarze, bo są to Pokémony eventowe po prostu. Trzecia zasada jest taka, że każdy Pokémon musi zostać nazwany, żeby wzmocnić więź emocjonalną między trenerem i Pokémonem. I ostatnia zasada, jest to zasada opcjonalna, ale ja będę ją starał się wprowadzić. To jest zasada gatunku i zasada powtórek. Jeżeli jakiś Pokémon należy do tego samego gatunku, czyli linii ewolucyjnej, albo jest taki sam i napotykam go na nowej arenie, gdzie już mam takiego Pokemona złapanego, będę mógł ponowić odkrycie kolejnego Pokemona i złapać po prostu tego drugiego i nie będzie to uznawane jako oszustwo. Także są to wszystkie zasady, którymi będę się kierował w tym let's playu. Mam nadzieję, że będzie wam się to podobało. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest Expanded Randomizer. O co chodzi? Jak wiecie, w Pokémon Red jest pierwszych 151 Pokémonów, a Expanded znaczy, że są w tej grze zawarte Pokémony i typy Pokémonów od pierwszej do 6 generacji, czyli mogę złapać każdego Pokémona, który się pojawił w grze od pierwszej do 6 generacji, nawet nie każdego, ponieważ legendarne Pokémony, które jeszcze nie wyszły, są już dodane do tej gry, oraz Randomizer, czyli na danych ścieżkach, które znacie już z gry Pokémon Red, będą te Pokémony różniły się. Będą losowe, więc na pierwszej ścieżce będę mógł od razu spotkać na przykład Charizarda albo nawet jakąś legendę. To wszystko zależy od mojego szczęścia. I na tym kończę opis już tego, co się będzie działo w tym filmiku. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jest to moje pierwsze odpalenie gry, więc wszystkie rzeczy będę chciał przeżywać z wami. Znaczy chciałbym, żebyście przeżywali razem ze mną, ponieważ jestem na świeżo z tą grą tak samo jak wy. To nie przedłużając teraz, przechodzimy do Let's Playa. Jak widzicie, jesteśmy już w grze i pierwsze, co możecie zauważyć na ekranie startowym, jest to, że za naszym trenerem, za nami właściwie, pojawiają się Pokémony, które niekoniecznie są z generacji pierwszej i o tym wam właśnie już wcześniej mówiłem. Widzimy na przykład Rampla, wcześniej był Empoleon, czyli cały zakres generacji. Sylveon, 6. generacja, typ wróżkowy też będzie dostępny w tej grze. Dobrze, możemy już kontynuować. Zmienię sobie tylko w opcjach prędkość tekstu na szybko i zaczniemy nową grę. Chciałem spróbować jeszcze podkładać głos pod ważne osoby. Będę to oczywiście robił w języku angielskim, więc mam nadzieję, że przeżyjecie to jakoś i dotrwacie razem ze mną do końca tego let's playa. Dobrze, zaczynamy. Hello there! Welcome to the world of Pokemon! My name is Oak. People call me the Pokemon Prof. This world is inhabited by creatures called Pokemon. For some people, Pokemon are pets. Others use them for fights. Myself, I study Pokemon as profession. First, what is your name? Standardowo nasze imię tutaj to będzie Paper. No nie wyobrażam sobie innego imienia, jakiego bym mógł użyć w jakimkolwiek innym let's playu. Więc szybciutko. Okej, siedzi. And... Right, so your name is Paper.
this is my grandson. He's been your rival since you were a baby. What is his name again? Brawo, tak, profesor Oak nie umie nawet zapamiętać imienia własnego wnuka. Cudownie. No to ja nie widzę żadnego problemu, żeby nadać mu jakieś inne imię. Nie mam zielonego pojęcia, jakbym mógł go nazwać, więc nazwę po prostu to imieniem swojego dobrego kumpla i mam nadzieję, że się nie obrazi. Może Nickel to będzie jego imię. That's right, I remember now. His name is Nickel. Paper! Your very own Pokemon legend is about to unfold. A world of dreams and adventure with Pokemon awaits. Let's go! Więc teraz oficjalnie zaczynamy naszą wędrówkę, naszego let's playa. Jeszcze nie zaczął się Nuzlocke, ponieważ Nuzlocke zaczyna się oficjalnie wtedy, kiedy otrzymamy Pokebole i będziemy mogli złapać pierwszego Pokemona. Jesteśmy w Pallet Town, w naszym domku, możemy posprawdzać tutaj rzeczy. Jest tu SNES, okej. Czas ruszać. Dobrze, sprawdzimy, bo pewnie w komputerze będzie Potion. Nie, TM12. A, zapomniałem. Nie tylko Pokemony są losowe, ale też przedmioty, które znajdują się w całym obrębie regionu Johto, chyba. Tak, Johto. I chcę wyjąć to TM12. Na razie do niczego mi się nie przyda. Nawet nie wiem, jakie dokładnie jest to TM, ale zaraz to sprawdzę. Solar Beam. Wow! To będzie niesamowicie mocarny, rzekłbym, ruch na sam początek. Tylko zajmuje 2 tury na załadowanie, więc użyjemy go w odpowiednim momencie. Cześć, mamo. Oh, all boys leave home someday. It's said on TV. Professor Oak next door is looking for you. Świetnie, mamo, dzięki. Idę właśnie do profesora Oka. Ale wiem, że go tam nie będzie, więc ruszamy od razu w wysoką trawę, żeby nas zgarnął i potraktował nas jako nieodpowiedzialnych małolatów. Hey, wait, don't go out! It's unsafe. Will Pokemon live in tall grass? You need your own Pokemon for your protection. I know. Here, come with me. Ruszamy z profesorem Oakiem do jego laboratorium. O, widzimy też Nickela. Grumps, I'm fed up with waiting. Nickel? Let me think. Oh, that's right. I told you to come. Wait. Here, paper. There are 3 Pokemon here. Haha! Haha! They are inside the Pokeballs. When I was young, I was serious Pokemon trainer. In my old age, I have only 3 left, but you can have 1. Choose! Więc następuje tutaj wybór. O, jeszcze nie. Następuje tutaj wybór naszego pierwszego Pokemona i skończymy po wyborze, po ukazaniu, jakie to są Pokemony, oczywiście zrandomizowane. I będę chciał, żebyście wy, widzowie, wybrali mi Pokemona, wybrali mi startera do tej rozgrywki. Nickel. Hey Grumps, what about me? Be patient, Nickel. You can have 1 too. Okej, ruszamy i sprawdzamy teraz, jakie są Pokemony. Mak. Niesamowicie mocarny. Nadużywam słowa mocarny. Niesamowicie silny Pik. Niesamowicie silny Pokemon. So, you want the Fire Pokemon Charmander. No, niestety nie są tutaj zrandomizowane nazwy teraz, w tym momencie, ale Pokemon, którego będziemy mieli w partii, to na pewno będzie Mak. Drugi Pokemon to Regigigas! Legendarny Pokemon. Wow. Zatkało mnie w tym momencie. Dam sobie rękę uciąć, żeby mieć tego Pokemona w party, ale jak wiecie, wszystko zależy od was i od waszego głosowania. Jeszcze wyłożę potem to na koniec, co i jak to się będzie odbywało. Wow. So, you want the Water Pokemon Squirtle? Na razie nie. I trzeci Pokemon to Jolteon. Pokemon elektryczny z pierwszej generacji. Jest niesamowicie fajną skórkę ma. Tym. Jest to taki klasyczny pik, nie obrażę się nawet, jeżeli będzie to Jolteon, więc trafiły mi się wspaniałe 3 piki. Jeszcze raz je powtórzymy, jest Mak, Regigigas i Jolteon. I na tym skończę dzisiejszy odcinek.
Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie zalajkować tego filmiku oraz zasubskrybować, jeżeli chcecie się dowiadywać o nowościach, jakie będą się pojawiały na tym kanale. Dodatkowo sfollowujcie mnie też na Twitterze, ponieważ jestem tam dostępny i też zamieszczam tam informacje o wszystkim, co się dzieje na kanale i nie tylko. Dodatkowo w sprawie głosowania na Twitterze oraz na YouTubie możecie zostawiać komentarze. Na Twitterze będzie to ankieta, ale na YouTubie możecie zostawiać komentarze pod tym filmikiem z dopiskiem hashtag dany Pokémon. Będzie mi to wtedy łatwiej wyszukiwać, czyli na przykład hashtag Mac, hashtag Regigigas albo hashtag Jolteon, ponieważ to są startery, które możecie wybrać. Na Twitterze będzie ankieta, którą będziecie mogli wypełnić i wybrać dla mnie Pokémona. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.